Wczoraj przylecieliśmy do słonecznej Malagi, wyrwać się w ten listopadowy, pochmurny, zimny czas z Polski. Aktualnie jesteśmy w miejscowości Benalmádena. Dobrze to powiedziałam wreszcie, kochanie? Mamy taki I jesteśmy w zamku. Colomar. Castillo Monumento Colomar. No i zaraz zobaczymy, co tam ciekawego jest. I bardzo fajnie, bo w ogóle tutaj przy zakupie biletów, które nie były drogie, dostaliśmy kartkę po polsku. Pani się zapytała nas. Fajnie w ogóle, że nie, że Fajnie, że po polsku. fajnie, że po polsku, bo rzadko się to zdarza. Mimo, że A tu jest taki piękny widok zamku Colomares, zaprojektowany przez i zbudowany przez Estebana Martina. ale co oferuje to miejsce poza pięknym widokiem? Piękny zamek. Piękny A zamek. ten zamek był wybudowany w 87 do 94 roku. Więc to jest w ogóle taka nowość. Za pomocą 2 pracowników, słuchajcie. Ja bym chciał ich zadedykowany Krzysztofowi Kolumbowi. Zamek został zbudowany z użyciem wszystkich stylów architektonicznych: bizantyjskiego, romańskiego, arabskiego i gotyku. Gotyku. I co mamy W tutaj? skrócie jest on książką historyczną wyrytą w kamieniu z XV wieku w hiszpańskiej kulturze, sztuce i jedności. Pierwszy przystanek, Fontanna wężowa. fontanna wężowa. Tutaj widać węża. Nie jest, nie gryzie. I Człowiek no, na ziemi, bizantyjski krużganek. To jest dobrze, to lecimy dalej. dom Aragona, Stary i Nowy Testament. Piękna Gwiazda wieża. Dawida. Musimy znaleźć gwiazdę Dawida. To jest taki symbol żydowski. Tak? No, złota kopuła. No złotej kopuły to ja też tutaj nie widzę. O, a tam siedzi gołąb. No nie, pewnie też nie widać. Ale zobaczcie na to. Wow. Czy tu nie jest pięknie? O, to chyba jakaś komunia. No, piękne miejsce na pewno na sesję zdjęciową. Przejdziemy do fontanny zalotu. Tak, zaczekajmy aż pani... Tutaj mamy fontannę zalotów. I kto to jest? Ferdynand i Izabela. Ferdynand. Znaleźliśmy już naszą czwórkę. Co to jest? Zamek Izabeli, widok z tarasu jest napisany. Czyli można wejść na górę. To wchodzimy. Czyli tutaj mamy 5. punkt od razu przy zamku. To jest brama jedności, ślub królów katolickich. Wejście do amfiteatru i jednego sądu, gotycka fasada z hiszpańską bajką z końca XV wieku. Ale jeszcze bym chciała wejść na ten taras Izabeli. Od razu. Zobaczmy. Tutaj chyba zamykała tego swojego, tak? Jak był niegrzeczny. Ferdynanda. Ferdynandzie, ty. Jezu, jakie to jest wąskie przejście. No. Słuchajcie, jest pięknie, no. No jest pięknie, nie da się ukryć. No chodź do mnie, tutaj mamy 6. Główny, wieża obserwacyjna, ale jest nieskończona. No naprawdę, niesamowity widok. Tam tak mi ten światło na nich pada, nie? No. Jest piękny, naprawdę. Jak zwykle poza szlakiem. To jest chyba jakaś prywatna przestrzeń kogoś. Tych 2 panów, którzy te... Pracowników. To nie wiadomo, czy to wiesz byli pracownicy, czy to... Można na pewno obejść to z drugiej strony też. No, taki fajny ten zameczek. Fajny. Własność prywatna jest. Naprawdę? Udostępnił dla zwiedzających. Czyli co, za mało było atrakcji.
I ktoś niezły hajs. Się tu mieszkać. Nie chciało się tu mieszkać. Ciężko z ocieplaniem tego chyba, co? Creepy. Ale Tego wszystkiego opisywać i bo to jest no tak, jest tutaj za dużo punktów, ale warto to zobaczyć, bo fontanny, bramy, ruchy, zamki wieżowe. Cinco siglos. tam jaka niezła. Nie, niezła sztuka. No zobacz, jaka niezła sztuka tam jest. Kawał niezłej sztuki. I co tutaj mamy? Takie schodki metalowe. Kurde, mimo tego, że jest poza sezonem, to jest sporo ludzi tutaj. To Głównie emerytów, mówmy się. A rencistów nie widzisz? Nie wyobrażam sobie, jak tutaj by było na przykład latem. Czy może wtedy ludzie leżą na plaży i nie łażą po... Ma vuoi fare Romeo e Juliet oppure Giulietta e Giulietta? Giulietta e Giulietta. Giulietta, Giulietta. Esatto. Versione moderna. Jezu, więcej. To jest wąsko w ogóle. Cześć wąski. Cześć wąski jestem. Wąski jest. No niektórzy by tutaj nie weszli. Nie powiem, o kim myślę na głos. O jakimś, To się nagrywa. o jakimś grubasie. Ale te domy białe są tutaj przepiękne. Jestem w nich absolutnie zakochana. Zobacz, tam jaka altanka na górze. Aha. Cel kroków na dziś już osiągnięty. Pół godziny chodzenia cel kroków. Ale jeszcze w nocy chodziliśmy, no nie jak przylecieliśmy. Gdzie tak chodziłaś w nocy? Szukać jedzenia, ale, nie, Jedzenia ale znaleźliśmy tylko kole z A whisky. biegałaś? Też? Przez sen. W moich W twoich myślach. myślach. Mhm. No takie rzeczy. Spadamy chyba stąd, Spadamy. bo się hiszpańskiego nauczymy. Za szybko. Dojechaliśmy do kolejki linowej. Jest ona czynna między 11 a 17. Ostatni podróż jest o 17:15. No i mamy nadzieję zobaczyć tutaj piękne widoki. Można tutaj też zakupić właśnie bilety łączone. Właśnie je sprawdzamy, nie wiemy czy nam się opłaca. Aha, no to nie kupujemy łączonych, bo nie mamy czasu, bo zostajemy tylko i wyłącznie na 2 dni tutaj, więc na tą atrakcję Selvo Adventure niestety się nie załapiemy, ale na pewno chcemy jechać na ten Selvo Marina. I co, no to słuchajcie, idziemy i będziemy zaraz wjeżdżać tą kolejką, kupować bilety. No i będzie fajnie. Właśnie. Tam, nie wiem czy widzisz to, że oni tam w kurtkach tego. Gdzie w kurtkach siedzą? Na filmie na górze. Bo są będzie karmienie pingwinów Na Antarktydzie. na Antarktydzie. Zobacz, nawet pingwiny mają śnieg na czołgach. Zobacz. Czekaj. Widzisz, to jest komora lodowa taka. No tak, to może być nam chłodno. No ja mam tylko to co na sobie, ale no myślę, że damy radę. No przecież nie będziemy tam aż tak długo. Ale na pewno coś fajnego. No i tak jak pokazywałam wam wcześniej, że są bilety łączone, okazuje się, tak, no bierzemy na to, że są bilety też łączone na te 2 atrakcje, na które mamy zamiar iść. Myślę, że to w ogóle nie jest nasza ostatnia wyprawa tutaj, więc ten Selvo Adventure będzie następnym razem do zaliczenia. No ale zobaczcie, no karmienie pingwinków ekstra. Koniki wyglądają jakby miały 100 lat. No i przez 100 lat chyba nic się nie stało, bo przynajmniej nie słyszeliśmy o tym. Ale who knows? No jedziemy, zobaczymy. No, ja teraz jechałam z Antkiem w Lizbonie.
takim wagonikiem. Bardzo nam się podobało. Spokojnie, samo się zamknie. Wypadniecie, dziewczyny. Dobra, to jest nasz wagonik. Ten łapiemy my. I możemy już wcześniej. Jak jest lustrzany, żeby się nie nagrzewał. Thank you. Pan patrzył, czy nie walnę głową. Tak, pokazywał. Co tam z tyłu jest? Po angielsku, ale tu nie ma niestety po polsku informacji, ale no zaraz włączymy sobie Po hiszpańsku. po hiszpańsku. Na zmiany. No my chyba wolisz francuski. Antek by się pouczył z filmu. No. O zobacz, tutaj jest w ogóle jak to wygląda, jaka jest trasa i jak tam jest stromo później pod sam koniec, zobacz. Nie straż, bo wysiądę. Już rzeczywiście zamknę. Napisane jest, żeby nie wysiadał. No. Narysowane. Tak, już Cholerka. niestety po ptakach. Ja to jest w ogóle też park rozrywki od razu. Tivoli World obok. Chyba. To nie dla mnie jest. Co, taka wycieczka tym? Musimy jeszcze zjechać tylko, kochanie, bo zejść nie zejdziesz. Antasikowi mi się podobało. No. Przyjedziemy tu z nim. Koniecznie, jak będziemy jechać na to safari. nie? No. Plaza Jungle, zobacz, to są jakieś atrakcje takie dla dzieci, tylko to jest teraz wyłączone, no bo nie ma sezonu, tak? Ale widać, że... Emerytów jest też pełno, to wiesz. No tak, oni nie chodzą na takie rzeczy. Ale latem, jakbyśmy przyjechali tutaj, nie wiem, po majówce, to nawet na właśnie 4 dni. O, widzisz? Zobacz, odwróć się. O, fajnie, wpada w powietrze. Znaczy, to jest wszystko takie są właśnie dla dzieci. No to zamiast na badziewiaki Antek przeznaczy kasę na ten. Już będzie bardziej odważny. Też. No pięknie. No. Trzeba przyznać. To jest. Basen jest obowiązkowy. Basen jest normalnie standardowym wyposażeniem. O, teraz będziemy skakać do tego basenu. Tamten basen jest bardzo brudny. No właśnie nie wiem dlaczego nam wybrali, że mamy skakać do tego brudnego, no ale... Nie, ale pod nami jest ten czysty. Tam dalej jest brudny. Ciekawe. No, a propos tego, że się może coś popsuć, to właśnie No stanęliśmy. nie, no stanęliśmy, bo pewnie jakiś dzieciak się wywalił. No uspokój się. Stracił 2 nogi, ale co tam? Świat się kręci dalej. Kolejka rusza. No. Kolejka rusza, jest pięknie. Zobacz tu jaki syf. No, ale jest No właśnie po w tym sezonie. basenie, no. Po Taki sezonie ten. to wiesz. Kot pływał utopiony, zobacz. Nie pływa utopiony kot, no przestań. Nie, to butelka plastikowa. Ale podobny miała wygląd. No, także Marcin pokonuje swoje lęki tutaj, ja pokonywałam w Jordanii. Oszczędzam się na wspinaczce. Oszczędzamy się na Byśmy tam wspinaczce. chcieli na piechotę wejść. To... Nie no, na piechotę to nie ma nie trasy. Mamy, nie mamy na to czasu. Moglibyśmy pewnie dojechać do jakiegoś momentu autem, no bo popatrz, tutaj jaki ładny basen. Właśnie nie mogę sobie jest zrobić ten... takiego okrągłego, nie? Fajnie. Wiesz co, my mieliśmy taki w kształcie 8 i to też nie jest super. Nie jest z jakiego powodu. Wiesz co, tam akurat 8 to zabierała miejsce i tam chyba gorzej temu, po takich skośnych ścianach jeździło się temu odkurzaczowi, czyściło się. Bo teraz wjeżdżamy chyba tym najbardziej stromym kawałkiem, więc zaraz Wam pokażemy. Ledwie ciągnie to. Ledwie ciągnie, no tutaj znowu coś tam się zawiesiło, ale taki jest piękny widok. Ja się zastanawiałam, czemu Marcin nie chce siedzieć przodem do tego, no ale tak, rzeczywiście. Dlaczego? No, się do przodu do tego. No ja się tak przemyślałam, że bardziej będziesz chciał ten, ale no widok jest niesamowity. Można na pieszo wejść. Może na pieszo wejść? No. A, jest dróżka. No i spoko. No, można iść na górę, a zjechać sobie na dół tym po prostu, jak ty już nie masz siły. Albo odwrotnie. Albo odwrotnie. No ale my nie mamy aż No, ale mówię, tyle czasu, no nie? kolejne razy mówię, wycieczki, że tu jest co Tak, robić, tak, no. że można sobie zrobić taki trekking. Ale wyobrażasz sobie, jaką byśmy kondycję załapali?
Jakbyśmy sobie takie Wybrałeś trekkingi najbardziej robili. brudną szybę według mnie. A ten odcinek tam nie jest czyściony. Nie, wygląda tak samo. Są tak samo brudne. To są pleksy. Żeby lekko było. Żeby lekko było. Lekko i przyjemnie. Naprawdę to miasteczko wygląda na... No, na duże. Duże, ładne. Duże, ładne. Tam łodzie już wyjechały, też fajnie to wygląda. No tak. Tamten nie był najbardziej stromym kawałkiem. Dopiero tutaj będziemy... Kurde, ja mam wrażenie, że pionowo w górę prawie. Znaczy, jaki wiatr się tutaj rozpuszczał. tak. Widać po drzewie, jak się tutaj kołysze i w ogóle ten wagonik też buja nieźle. No tak, zdecydowanie, jeżeli ktoś ma ogromny lęk wysokości, to nie jest atrakcja dla niego. Chociaż my oboje jakby uważamy, że mamy lęk wysokości, ale Ale nie ogromny. nie ogromny. Ja na pewno mam lęk wysokości wtedy, kiedy nie ma barierek, a Marcin Kiedy są barierki? kiedy są barierki, kiedy nie jest z panem i nie jest odpowiedzialny za to, tak? Czyli tak jak teraz, że jednak musi zdać się na kogoś innego. No tutaj ten trekking na tą górę, to on jest taki hardkorowy, bym powiedziała. No, Widzę, jak ta ścieżka idzie, no nie? tak. Ona idzie tak. No, dojechaliśmy cali w jednym kawałku. Chociaż naprawdę było stromo i nawet spekulowaliśmy o tym, jak się wysiada z tej kolejki w razie awarii. Ja chyba bym nie dała rady, jeżeli to jest przez górę. Dajcie znać, czy w ogóle wiecie, jak się wysiada i czy ktoś miał w ogóle taką sytuację, że się zepsuła gdzieś tam kolejka i musiał przez te słupy wysiadać. Kochanie? Cześć. Ej, Dobra, a teraz zobaczcie, jak to wygląda. piękne miasto. W ogóle ten wybrzeże całe. Okej, rozumiem już, jak ktoś mówi, że jest zakochany w Hiszpanii. No tu jest naprawdę pięknie. Teoretycznie można tu nawet dojechać autem, rowerem, a na deskorolce będzie bardzo łatwo zjechać przy tych zakrętach. No są jakieś niektóre świry, które robią takie rzeczy. No ale no niesamowicie. Jeden tip od Marcina, no to jest na pewno zabierzcie bluzę. Wieje tutaj strasznie. Oczywiście pamiętajmy, że my jesteśmy w listopadzie, ale no mimo wszystko Marcin teraz bardzo żałuje, że nie zabrał. Tutaj możemy też zobaczyć mapę i tak naprawdę stąd jest miejsce tam, gdzie można wejść na górę, a w tą stronę idzie się do karmienia sokołów, które są co jakiś czas, na pewno był o 13, nie pamiętam dokładnie o której. A to będzie pewnie napisane, to chodź zobaczymy. Aha, 13, 14, 30, 15. No na pewno należy mieć euro w gotówce, bo już na dole pisało, że płaci się tylko gotówką. To są duże różne drapieżniki. No i to tak, czyli to nie tylko różne. Dziecko różne 3 euro płaci, dorosły 5. 5. No ale trzeba mieć to na pewno w gotówce, bo to już patrzyliśmy. Ale my nie mamy czasu dzisiaj na takie atrakcje, na pewno tu jeszcze nie raz przyjedziemy. W ogóle jesteśmy zakochani właśnie w Bella Madenie, więc zobaczmy. No i dotarliśmy do naszej kolejnej atrakcji dzisiejszej. Słuchajcie, no pingwiny są super. No po prostu. Mira, ese se va a tirar. Jaime. Mira, Jaime, creo que se va a tirar. ¿Te quite? No te... ¡Muy bien! ¡Conseguido! ¡Escalera va a subir! No pueden pero no porque hay que entrenar. Muy bien.
En el mundo tenemos en total 18 especies diferentes de pingüinos y 12 de ellas están ya en peligro de extinción. Seguro que hoy, si ellos pueden nadar Jeden jest taki szybki. pues yo no sé qué hacer ahora. jest szybki lopez. Jakby się na jedna bóla. Szybki Lopez. So, the penguins that we have Ale nieźle pływają, co? W ogóle jak to pięknie wygląda na kamerze. W ogóle jest petarda. Here is some type of penguins that we have, and also the fastest species on Earth. They can reach about 35 kilometers per hour, which is the same speed as one mouse dolphin. One of the main predators are killer whales, which are just a huge type of dolphin, so they swim slower than their smaller counterparts. If they can swim faster than killer whale, then they can escape one of the main predators. No sé si habéis fijado que tenemos pingüinos punky, tienen como una plumita amarilla sobre la cabeza. Ellos son los pingüinos macaroni. Como la mayoría de los pingüinos del mundo, ellos fabrican nidos para que el huevo no esté en contacto directo con el suelo, porque si no se congelaría y nunca nacería el pollito. Usan piedrecitas, guijarros, parte de sus plumas, ¿vale? Para construir los nidos. Tanto el macho como la hembra, a ver chicos, tenemos que bajar los decibelios un poquito. Tanto el macho como la hembra construyen el nido y tanto el macho como la hembra se turnan para incubar el huevo. Pero uno de ellos se va primero a comer cuando el huevo se abre. ¿Quién pensáis que se va primero, el macho o la hembra? Aquí va Pedro para casa. ¿Vosotros sabéis lo que es poner un huevo? Aquí alguno a lo mejor se le imagina lo que es poner un huevo. Poner un huevo es un esfuerzo tremendo, así que se va primero la hembra a comer, ¿ok? Luego se cambia el turno y le toca al macho. De la cabeza. La especie más grande es el marina y la segunda especie más grande del mundo. Si no fabrican nidos, ¿cómo se las apañan? La hembra pone el huevo y uno de ellos se lo queda entre sus patitas durante casi 60 minutos. Tienen depredadores, o sea que si son un poco torpes, pues da igual, ellos tienen que ser muy rápidos en el agua. Mira, yo creo que muy a menudo tiramos cualquier cosa al suelo, no nos preocupamos de dónde va nuestra basura, porque en el fondo pensamos que desaparece, no se desvanece, pero no es el caso. Es muy común que la basura de la que no nos encargamos acabe en el océano. Como todos los mares y océanos del mundo están conectados, eso significa que mi basura puede llegar al polo sur. ¿Cómo evito yo que mi basura acabe en el estómago de un pingüino? Lo primero es súper fácil, no tirando nunca basura al suelo. Lo segundo es reciclar. Y lo más importante de todo, lo más importante que podemos hacer es aprender a usar cada vez menos plástico, porque el plástico que no oxygen it has a soul, and so the fish can live in it. This means penguins, not the animals, have to travel more and more each year in order to find the same amount of food. Żółwiki. Lotem. Ale jaszczura, co? Zobacz. Hej! Hej! Cześć, kochanie! Jaka ładna ma sierść, nie? No. Taki żółto-zielonkawy kolor. Ładna. Please do not feed them, they have their own food. Okay. No nie będziemy ich karmić, bo A musi ich to brzuszki jest rozbolą. taka małpeczka, która sobie mieszka w Brazylia, a ten kraj tu, kochanie? Peru. Brawo! Jestem pod wrażeniem twojej wiedzy. Kupiłeś nam mapę, to się uczę. Zamiast siedzieć w pracy, to siedzisz głową skierowaną w mapę. Nie mów tego na filmie, bo dostanę opierdziel od szefa. A co to za żółw? Nie ma opisu. Są opisy ptaków. A nie, tu jest, sorry. Red-footed turtle. Żółw czerwononogi. Tortuga. Te ptaki mnie interesują. Tutaj. Absolutnie nie wiem, co to jest. Pierwszy raz widzę takie na oczy. Płaskie, fajne mają dzioby, nie? Cała Ameryka. Ah, sí, mira, y estos de aquí arriba son iguales. Rosa. A tu nic nie widzę, to jest światło odbije.
ten tukan piękny. Zobacz tu jak sobie skacze. Przestraszył się, uciekł. I przyszedł tutaj. Boją się trochę, nie? Patrz, a ten nie. Fajnie, to jest ten sam. Tutaj. O. One się tutaj, jaka to jest miłość. Cześć! Gołąbeczki. Który jest samiec, a który samiczka. Ja obstawiam, że samiec to ten z żółtym, niebieski, Tak. żółty brzuch, ładniejszy. Tam drugi samiec płacze, bo on aż głowę trzyma w tym. Nie może patrzeć na to. Patrz, ale ona, Ona idzie mówi, teraz. idę do niego teraz, Idę go do niego. pomiziam go trochę. Ty się tak całowałeś, a zobaczmy jak tamten się całuje. Taki smutny jesteś, to ja do ciebie idę. No, bierz się za niego. Nie, poszła sobie gdzieś. Idzie do tamtego. No innego, tego co głośniej krzyczy. Ale patrz jak ona idzie w ogóle tym dziobem. No. Patrz, już ten sam jest atakuje. Patrz, już idzie na zaloty. Myślałam. Dwa razy większa. Czułam się 2 razy bliżej. O, cała, ile dzieciarni mamy. They use their ring for printing, car shape, necks, building, and fitting. Nie dawałam buzi Asza. Para saber que come las aves tenemos que mirar su pico. To know what birds eat, we have to look at the bird. Adios, bye bye. Exotic bacon speak like human because they don't have vocal cords. Por favor, les recordamos que debemos permanecer sentados. ¡Bravo! Esta especie está en peligro de extinción entre otros factores debido al tráfico legal. Parte esencial de nuestro trabajo son los entrenamientos médicos y otra parte importante son los comportamientos para la demostración. Vamos a ver cómo entrenamos para hacer una demostración como esta. Es muy distinto al del guacamayo, que lo utilizan para romper el fruto, sino que cogen el fruto y lo engullen. No existe dimorfismo sexual entre machos y hembras, aquí con nosotros tenemos a un macho. There is no sexual dimorphism in males. Se alimenta principalmente de fruta, pero ocasionalmente también come insectos, reptiles y huevos de otras aves, por lo que es usual verlos caminar y saltar por las grandes alturas. He show us how stiff they are moving and high. Como veis, utilizan su pico como una tercera pata y su larga cola para mantener el equilibrio. They use their beak as a third leg and the long tail. Macos belong to the Cetacea family with 20 different species. Increíble, Samir. Well done, Samir. Como veis, ellos tienen un fuerte y poderoso pico curvo con el que son capaces de romper cualquier tipo de semillas. Macos. Cada año se destruyen más de 14 millones de hectáreas y deshabitan miles de plantas y animales. Como el armadillo de 6 bandas que se ha preguntado a una de las madrigueras donde habitan. Every year, more than 40 million hectares are destroyed and habited by thousands of human animals, such as the 6-banded armadillo. Foczki. Też karmią je. Dobra, idziemy do tej drugiej. Kiedy?
Dobra, i teraz zostań. Zostańmy razem. Piękne dwa. Co to są za delfiny w ogóle? To są delfiny... Mular. Mular. Bottlenose. Butlonosy tak zwane. Butlonosa. Gdzie to jest? Dobrze, masz butlonos. Ale się popisują, widać, że... I się patrzą, czy się patrzymy. No to są inteligentne zwierzęta. No, masz rację, tylko. Ten to tak tylko wynurza tą. A tamten tak robi taki wyskok. Tam co te dwa płyną. Corporativo, conservación e investigación, a través de la Fundación Parques Reunidos estamos comprometidos a Panie, co? Ale wariat. Na plecach pływa. Let's go. Y ahora tenemos el placer de presentarles a nuestro grupo de cines. Now we have the pleasure of introducing you to our group of friends. Nicole, Leno, David, Blue y Zeus. Each member of the group will cooperate in one way or another. Apúrense burbujas que pueden girar y romper jugando con ellas. Insólitas naturales con formaciones de burbujas. Dolphins to form bubbles of fish with different spins, slings, and play with. International habitat dolphins travels to a fish using bubble formation. Return to the sea. Patrz, normalnie pływa z nią. Pani wskoczy. Entre delfines y cuidadores se forma un vínculo muy especial basado en el respeto y la confianza. As casual relationship develops between dolphins and keepers based on respect and trust. Czujesz? Taką widać i przyjaźń między nimi, no nie? To jest niesamowite, taki kontakt właśnie ze zwierzęciem.
Każdy wyszedł na lot. Muchos habitantes han sido todo un misterio para los humanos, pero como son países de los enseñes, sí que les hace tan especiales. Teenagers Christians how it tells us every time they sit to hold their breath for 15 minutes. Los delfines tienen 3 tipos de aletas diferentes. La primera es la aleta dorsal, que les sirve para mantener la estabilidad mientras nadan. Dolphins have 2 types of fins. The first one, dolphin fins, can be used to keep bottom thrust. With the hands, they both. Y a través de Y en ocasiones los delfines nadan rápido, giran y saltan sobre sus costados para mascarse, jugar o como fuente coloquial. Sometimes dolphins swim fast, from the jumping and landing on the side to play to strike. No dobra, po delfinach wypatrzyliśmy tutaj flamingos. Nie wiem, no jakoś te ptaki mnie zadziwiają i chyba bardzo dużo osób, nie jestem jedyna. Są cudowne. Ale szkoda, że mają taką małą zagrodę tutaj, no nie? Ich jest tak dużo. Nie wiem. Skręć łagodnie w prawo. Następnie skręć w prawo. Czasem budzi mnie, ginę w niej jak cień. No to co? Dzień drugi. Jak to długi? Drugi! A drugi. Dzień drugi. W sumie to trzeci, no ale pierwszego to przylecieliśmy o 23. Więc jesteśmy w Maladze, teraz w zamku. I tak naprawdę wczoraj to trochę zaszaleliśmy na zakupach, ale trochę jest nam mało, więc po tym zamku lecimy jeszcze do następnego outletu. Ale Widok jest zamku. no już nagrywam, no, ale teraz jesteśmy tutaj. Ważny tip, mówią, że Mastercard nie działa. Mastercard okazuje się, że działa, jeżeli się włoży, mówię o kupowaniu biletów, włoży go do czytnika niezbliżeniowo. Bilet tutaj kosztował 3,50. Można było też kupić bilet łączny na drugi zamek za 5,50, ale no my nie mamy czasu, zdecydowaliśmy, że idziemy jeszcze dalej na zakupy, bo jest Black Friday, więc w ogóle ekstra. Tutaj przyjechać sobie na zakupy. Tu możemy wyjść, a nie. Nie możemy właśnie wejść, szkoda. Tak więc jeszcze się gdzieś tam przejedziemy do centrum Malagi, a outlet jest fajnie, bo jest pod samym lotniskiem, więc nawet jak się troszeczkę zapomnimy z czasem tam, to dosłownie mamy stamtąd 10 minut. Ale ja już widzę ten widok, a wy go zaraz zobaczycie, który tutaj mamy.
I morze widać. Kto może, to może. A kto nie może, ten nad morze. Piękne osiedle Białych Domków. No piękny, no. Taka jest panorama ładna z tego zamku. I tu jest fajne wieżowce też dwa, wyróżniają się, nie? Ciekawe, czy to są mieszkalne, czy jakieś biurowce. Nie, mieszkalne pewnie. Chociaż nie widzę, żeby miały balkony. W takich wysokich nie może być balkonu, żeby nie skakali. Tam gdzieś jest Ben Almadena. I teraz surprise. Jest Balearia. I drugi jakiś wielki statek. Taki. Tutaj O, to można jest chyba powiedzieć, że ten jest drugi port. zamek. To nie jest ten drugi zamek? Na wieży w City Center. No to nie wygląda mi na City Center. Może to jest jakieś prywatne. A kuku! Cześć, no to co, lecimy dalej? Siedzisz w więzieniu, a nie. Myślisz, że ta krata to co znaczy? Że byłam bardzo niegrzeczną dziewczynką? Mhm. Możesz spróbować wyjść nią do góry. Dasz radę? To masz rację, to tam jest centrum, tam próbowaliśmy zaparkować gdzieś. Za tą mariną. Niestety nie jest po angielsku. Czytaj po hiszpańsku, nie marudź. Secharekar. To nie wygląda jak hotel, tylko jak domek. Ojej, tam wiewiórka. O ja, ta czarna wiewiórka była. Czarna. A widzieliście jak skakała? Ja fizyka. Takie aniołki ładne są, proszę bardzo. Mikrofon zablokowany. Znowu to miałem. No ozdoby tutaj mają naprawdę świąteczne. I jeszcze raz. No ozdoby tutaj mają naprawdę świąteczne. Aniołki. Niestety no nie udało nam się tutaj przyjechać wczoraj wieczorem, bo było otwarcie i było bardzo dużo osób i niektóre parkingi były nawet poblokowane, dlatego przyjechaliśmy tutaj tuż przed naszym wylotem. Ale mimo wszystko w dzień też warto to zobaczyć, pięknie to wszystko migocze na słońcu. Mimo wszystko, że są palmy, nie ma śniegu, to czuć tutaj magię Jest świąt. jedna palma, tu druga palma. Chyba nie o tych palmach myślałaś? Nie, nie o tych palmach myślałam. A tutaj są, to są te gwiazdy betlejemskie, kochanie. A tam drzewka z pomarańczą. Drzewka z pomarańczami, tak. Pomarańczy jest teraz aktualnie bardzo dużo, można je A tu jakiś zbywać. piękny kościół. No i widać palmę w oddali, jak widzieliśmy. Niestety no nie udało nam się tutaj przyjechać wczoraj wieczorem, bo było otwarcie i było bardzo dużo osób i niektóre parkingi były nawet poblokowane, dlatego przyjechaliśmy tutaj tuż przed naszym wylotem. Ale mimo wszystko w dzień też warto to zobaczyć, pięknie to wszystko migocze na słońcu. Mimo wszystko, że są palmy, nie ma śniegu, to czuć tutaj magię Jest świąt. jedna palma, tu druga palma. Chyba nie o tych palmach myślałaś? Nie, nie o tych palmach myślałam. A tutaj są, to są te gwiazdy betlejemskie, tak. Pomarańczy jest teraz aktualnie bardzo dużo, można je A tu jakiś zbywać. piękny kościół. No i widać palmę w oddali, jak widzieliśmy. Oczywiście w prawo. Instagramie były. Tu był tu jest tak taki najsławniejszy w Maladze.
Tylko niestety z niedziela jest zamknięty. No Ale tak, podobno fajnie to wygląda i ale tradycjami takimi. no. Nie wiem od ilu lat on tu istnieje, ale bardzo długo zapewne. Nasz ostatni filmik z Costa del Sol i na pewno tutaj zawitamy, obejrzymy więcej. Teraz mieliśmy tylko 2 dni de facto. O 16 już mamy samolot do Polski z powrotem, do naszego rodzinnego miasta bezpośrednio. Więc czekamy, aż dostanie następny czas, że polecimy. Następna nasza wyprawa Sztokholm. Też taka bardzo króciutka, właśnie w piątek wylatujemy, w niedzielę wracamy, więc taki sneak peek będzie akurat, żeby zobaczyć co tam jest i tyle.